Zapraszam na film o papierze do deku. Opowiem o papierze klasycznym, papierze soft oraz wydrukach na drukarkach laserowych i plujkach. To jest papier klasyczny do deku, duży, gruby i błyszczący. Jeżeli mogę go do czegoś porównać, to dla mnie jest on identyczny jak papier do pakowania prezentów. A teraz troszkę o jego plusach oraz minusach. Wzór z papieru do deku zawsze wycinamy i możemy to zrobić nożyczkami albo nożykiem precyzyjnym. Obrazki przyklejamy zwykłym klejem do deku, ale przed przyklejeniem należy je zwilżyć. Mały wzór możemy po prostu wrzucić do wody i od razu widać, po co to robimy. Papier do deku skręca się pod wpływem wilgoci. Żeby zwinął się w rurkę, wystarczy posmarować go klejem do deku. To nie jest fajne, bo wzór zaczyna nam się odklejać, boki zaczynają się podnosić, więc należy go najpierw namoczyć, odsączyć, najlepiej ręcznikiem papierowym, a dopiero potem przykleić na powierzchnię. Plusem jest fakt, że możemy go przykleić praktycznie na każdy kolor, w odróżnieniu od serwetek albo papieru ryżowego, który należy zawsze przyklejać na białe tło. Jeżeli wzór jest duży, wystarczy go zwilżyć. Potrzebna jest gąbeczka, woda i koszulka do dokumentów. Zwilżamy i czekamy tak długo, aż włókna się same rozprężą i papier będzie swobodnie płasko leżał. Warto tą operację zrobić na koszulce do dokumentów, ponieważ przy jej pomocy świetnie i bez problemu przenosi się wzór na dowolne miejsce, czyli tam, gdzie chcemy go nakleić. Przyklejamy jak zawsze, czyli klej dajemy pod papier i na papier deku. A jeszcze raz podkreślę, że olbrzymim plusem papierów do deku jest przyklejanie go na powierzchnię o dowolnym kolorze. Tło czarne, brązowe czy w kratkę zazwyczaj na tym papierze nie robi żadnego wrażenia. Naszą pracę zawsze trzeba zabezpieczyć lakierem. I jeżeli macie taką fantazję, że praca ma być matowa, to już po jednym przelocie nasza praca nie wygląda źle. Sytuacja się diametralnie zmienia, gdy zapragniecie mieć pracę w pięknym, wysokim połysku. W tym wypadku dużym problemem jest grubość papieru do deku. Jedna czy dwie warstwy spowodują, że grubość papieru staje się jeszcze bardziej widoczna i drażni nasze oko. Klasycznym i sprawdzonym wyjściem z tej patowej sytuacji jest wielokrotne lakierowanie oraz szlifowanie pracy. W tym filmie używam lakieru o zwiększonej gęstości i lekkim samopoziomowaniu. I po 2 warstwach moja praca prezentuje się tak. I mimo to efekt jest słaby. Białe linie przy włosach czy przy twarzy to nie jest źle wycięty wzór. To jest niestety lakier, który błyszczy się na załamaniu między brzegiem papieru a tłem. A efekt idealnej gładzi możemy osiągnąć przez żmudne i wielokrotne lakierowanie oraz szlifowanie wzoru. W ten sposób wykończone prace są przepiękne, naprawdę zachwycają jakością. Ale jak wspomniałam, wymagają od twórcy zarówno czasu, jak i cierpliwości. A u mnie jest naprawdę słabo z jednym i z drugim. A tutaj drugi przykład papieru do deku i niestety jest to przykład nieudany. A raczej przykład ok, ale widzimy, że nie zawsze można przykleić papier na dowolną powierzchnię i czasami także trzeba podmalować wzór. Papier do deku możemy zrobić sami, wystarczy, że wydrukujemy wzór na drukarce laserowej. Należy użyć zwykłego papieru do ksero, bo on sprawdza się najlepiej. Papier do ksero, tak jak każdy papier, skręca się pod wpływem wody, dlatego nasz wzór trzeba najpierw namoczyć, a dopiero potem przykleić. I w tym wypadku także rekomenduję przyklejanie za pomocą koszulki do dokumentów. Mokry papier jest odrobinę przeźroczysty, ale gdy wyschnie, naprawdę fajnie to wygląda, po prostu brzytwa. Potem to lakierujemy i mamy własny indywidualny papier do deku. Możemy kupić jeszcze papier soft. Soft po angielsku znaczy miękki albo delikatny, a według mnie powinien się nazywać po prostu cienki. Cieniutki papier, którego wzory sugerują, że bardziej należy je wyrwać niż wyciąć. Spróbuję jednego i drugiego, ale zaczynamy od wycięcia. Jak wspomniałam, papier soft jest cieniutki, a przez to półprzeźroczysty. Musimy go naklejać zawsze na białą albo bardzo jasną powierzchnię. Możemy go przyklejać normalnie jak każdy papier ryżowy, pomijając moczenie. Ale jeżeli mamy do przyklejenia większy wzór, to warto papier zwilżyć, to nigdy nie zaszkodzi.
No i mała próba przyklejenia papieru soft na kolorze innym niż biały. Jeżeli nie chodzi tutaj o efekty specjalne, to nie polecam. A na koniec 2 słowa o wydrukach na drukarce atramentowej i czemu tego nie robić. Na początku wszystko wygląda dobrze i normalnie, ale pierwsze problemy już się zaczynają, gdy chcemy papier namoczyć. Namoczyć i odsączyć, bo tak to się robi. I tutaj już pierwszy ząg, bo ręcznik się zabarwił. W kamerze słabo widać, ale ręcznik w miejscu, gdzie były kwiatki, jest różowy. Podczas smarowania klejem każde pociągnięcie pędzlem ściąga nam z obrazka trochę pigmentu. No cóż, przepraszam, w kamerze mało widać, ale pokażę Wam, jakiego koloru teraz jest klej. Ale różnice w kolorach widać najlepiej, gdy po prostu zedrę obrazek. Jeszcze jeden minus to kolor różyczek po wyschnięciu. One są takie troszkę wyblaknięte. Podsumowując, drukarki atramentowej do deku nie polecam. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.